Dobre wieści, moi drodzy. Pamiętacie? Roman Nacht zawsze tutaj na kanale Each One Teach One sugerował nam, on nie pouczał, tylko sugerował to, żeby kierować się dobrymi wieściami w życiu. Nawet kanał Romana Nachta nazywał się Dobre Wieści i ten kanał nadal istnieje na YouTubie. Ja, odkąd Roman odszedł z tej planety, oczywiście mówimy o ciele fizycznym, zastanawiałem się, jak mogę jeszcze przybliżyć jego nauki. I jak się okazuje, zacząłem sobie zgłębiać wszystko to, co przez wiele, wiele lat udało nam się z Romanem stworzyć tutaj na kanale Each One Teach One. I postanowiłem, że zajrzę do tej wiedzy Romana jeszcze raz i postaram się wyciągnąć z tej wiedzy jak najwięcej informacji, bo uwierzcie mi, moi drodzy, że kiedy próbowałem doszukać się, co tak naprawdę Roman Nacht miał na myśli, przekazując swoje dobre wieści, natrafiłem na bardzo wiele niesamowicie wartościowych informacji, którymi chciałbym podzielić się z wami tutaj, w tej nowej serii na kanale Each One Teach One. Postanowiłem nazwać serię Dobre Wieści Wiecznie Żywe, ponieważ, no właśnie, sugestie, te podpowiedzi Romana Nachta, które przez wiele, wiele lat Roman dawał ludziom od siebie, naprawdę służyły wielu z nas, również mnie. Dlatego Dobre Wieści Wiecznie Żywe będzie to seria stworzona specjalnie dla was, ale również dla mnie samego, po to, aby przypominać i poszerzać moją wiedzę na temat tego, co przekazywał nam Roman Nacht. Kochani, wchodzimy dzisiaj w pierwszą część wiedzy, którą będziemy rozkodowywać i którą będziemy poszerzać do naszego współczesnego kontekstu. Pierwszą rzeczą, którą chciałem wam dzisiaj pokazać, którą podzielił się Roman, to jest temat związany z medycyną. I tutaj bardzo krótki, ale jakże treściwy i ważny fragment dotyczący medycyny. Zajmuję się w tej chwili medycyną holopatyczną, to jest rodzaj medycyny energetycznej, informacyjnej, medycyny XXI wieku i która rozwija się bardzo szybko do przodu. To będzie medycyna, która dziś jeszcze jest komplementarna, ale z czasem okaże się, że medycyna, która dziś jest akademicka, stanie się komplementarną, a medycyna pójdzie w kierunku energii, bo tylko energia może nas uzdrowić i leczyć, i informacja. Pacjent to jest człowiek niedoinformowany. Z punktu widzenia holopatii oczywiście. I z tego fragmentu, który nagraliśmy z Romanem, jeszcze pamiętam, w Białymstoku i nagraliśmy go, to było nasze pierwsze nagranie w ogóle, nasze pierwsze spotkanie na żywo. Zresztą podczas którego Roman, jak zobaczył mnie pierwszy raz, to powiedział: wreszcie się spotykamy, gdzie w ogóle nigdy w życiu nie spotkałem się z Romanem, ani jakoś nie umawialiśmy się nie wiadomo ile miesięcy albo lat na jakieś nagrania. Już w tym pierwszym nagraniu i w tej pierwszej części Roman mówi coś niesamowicie ważnego. Używa takich słów, że pacjent jest człowiekiem niedoinformowanym. I dokładnie jeżeli pomyślimy sobie głębiej, jeżeli wejdziemy w jakąś refleksję na temat tego, czym jest informacja, czym jest w dzisiejszym świecie posiadanie rzetelnej informacji na temat, szczególnie na temat właśnie naszego zdrowia, no możemy dojść do wniosku, że Roman już wtedy próbował przekazać nam, aby doinformowywać się my indywidualnie, czyli aby rozpoznawać, czym jest nasze ciało, czym jest nasz organizm, jak on funkcjonuje, jakie ma, powiedzmy, zależności, jakie są nasze dietetyczne jakieś preferencje, jak działa nasza energetyka i tak dalej, abyśmy właśnie doinformowali się. Bo znowu, wracając do cytatu, pacjent to człowiek niedoinformowany, czyli człowiek doinformowany nie staje się nigdy pacjentem. I to jest, moi drodzy, bardzo ważna lekcja, która płynie już z tego pierwszego cytatu. Drugą rzeczą, o której Roman tutaj wspomina w tym króciutkim wstępie, to jest medycyna komplementarna. I jeżeli przeczytamy sobie nawet definicję w Wikipedii, czym jest medycyna komplementarna, to szybko znajdziemy, że do jednego worka zostały wrzucone takie medycyny typu właśnie medycyna chińska, medycyna ludowa, właśnie ajurweda, ziołolecznictwo, naturoterapia i tak dalej. Wszystko to zostało wrzucone do worka medycyny komplementarnej. Sami zobaczcie, żyjemy dzisiaj w świecie, gdzie tego typu patenty ziołolecznictwa, patenty z jakichś ludowych przekazów
zaczynają być coraz bardziej poważnie traktowane nie tylko w świecie właśnie ludzi alternatywnych, ale również w świecie medycyny, takiej powiedzmy akademickiej. I Roman już wtedy, te wiele lat temu, tutaj w podcaście Each One Teach One, mówił o tym, że ta medycyna komplementarna będzie bardziej brana na poważnie i że za jakiś czas zastąpi, bądź też wyprze tą medycynę akademicką, która dzisiaj na naszych oczach, jak widzimy, po prostu się rozpada. Rozpada się, ponieważ system jest stary, jest skostniały i w zasadzie ludzie widzą, że ten system współczesny nie do końca był nastawiony na pomaganie, bądź też wyleczanie ludzi. Dlatego z tego pierwszego króciutkiego fragmentu, ale jakże ważnego, szczególnie tego cytatu właśnie, że pacjent to człowiek niedoinformowany, płynie pierwsza refleksja i pierwsze pytanie dla was, moi drodzy. A pytanie to brzmi, czego nadal nie wiesz o sobie z punktu widzenia zdrowotnego, swojego ciała, swojej energetyki? W jakim obszarze jeszcze jesteś niedoinformowany i niedoinformowana? Pomyślcie sobie o tym, możecie sobie nawet rozpisać to, w jakich strukturach jeszcze czujecie się niedoinformowani o sobie samym i o sobie samej. To jest niesamowita refleksja, z którą zostawiam was tutaj, przy tym pierwszym oczywiście cytacie Romana. A teraz przechodzimy dalej, bo w kolejnej części Roman zwracał uwagę na jeszcze głębsze aspekty. Ja się urodziłem po II wojnie światowej w 1946 roku. Cudem moi rodzice ziemscy, czyli ojciec i matka, cudem spotkali się po wojnie. Matka dowiedziała się, że ojciec zginął gdzieś pod Stalingradem. Ojciec dowiedział się, że matka zginęła w Oświęcimiu. Ani to nie odpowiadało prawdzie. Skracając tą historię, znaleźli się nawzajem, raczej mama dostała informację od żołnierza pewnego, że będąc w Zamościu w szpitalu spotkał tam doktora Ludwika Nachta i że on żyje. No i na lokomotywie, w śniegu, w zimie, jakoś tam przymarzła, jakoś coś, dojechała do tego Zamościa. Tam zemdlała, ktoś ją podrzucił pod drzwiami szpitala i w ten wieczór ojciec miał dyżur. On mówił tak troszkę z lwowskim akcentem, mówi, ja się patrzę, tu Kubita leży, ja ją skądś znam. Nie widzieli się prawie 5 lat. Ja jestem owocem tego cudownego spotkania. Oczywiście, tak jak mówili zawsze, oni byli wrakami po tej ziemi, więc na pewno to trwało jeszcze troszkę. I w 1946 roku, jak doszli do siebie, stworzyli mi ciało i dziś przez to ciało ja mogę działać w tym warsztacie ziemskim i dzielić się z ludźmi w różnych krajach, tam gdzie mnie zapraszają oczywiście, tym, co zrozumiałem, co tu się dzieje, dlaczego ten świat taki jest, jaki jest i czym on w rzeczywistości jest. W tym drugim fragmencie Roman opowiada o tym niesamowitym spotkaniu, takim trochę, można by powiedzieć, kosmicznym zbiegu okoliczności, podczas którego spotkali się jego rodzice i po prostu przyprowadzili go później finalnie tutaj na ten świat. I jak sobie pomyślimy o tym głębiej, to z tych słów Romana, z tej historii, z tej przenośni, która symbolizuje nam, jak potężną energetyką jest połączenie się dwóch istot właśnie w akcie miłosnym, gdzie mogą dać one nowe życie po prostu tutaj na ziemi, jak potężnym jest to aktem i jak wzniosłym i wręcz boskim, wręcz twórczym jest to akt. Bardzo jest to ważne, szczególnie w dzisiejszym świecie, gdzie właśnie akt zbliżenia dwóch ludzi w jakiś sposób zostaje coraz bardziej spłycany, tylko i wyłącznie do jakiegoś takiego fizycznego aktu. Natomiast słuchając takiej historii, o której opowiada Roman, gdzie ci ludzie naprawdę przeszli, jego rodzice przeszli naprawdę potężne perturbacje, ale jednak finalnie dotarli do momentu, czyli jakaś energia miłości ich przyciągała do siebie, dotarli do tego punktu, gdzie właśnie jego tato nagle finalnie spotyka jego mamę, no i finalnie przychodzi Roman na świat jako owoc tej miłości. I tutaj przepięknie Roman właśnie mówi, że jestem owocem tego cudownego spotkania moich rodziców i przez to ciało mogę działać, dosłownie działać, w
w tym warsztacie ziemskim. Roman często właśnie używał tych słów. Warsztat ziemski. Tutaj pole do nauki, pole do eksploracji samego siebie. Także to jest ta pierwsza jakby lekcja z tego drugiego naszego punktu, która pokazuje, że spotkanie się naszych rodziców również nigdy nie było przypadkową sytuacją. Spotkanie się, ich akt miłości do siebie, ich ekspresja właśnie, ta powiedzmy ziemska, zbliżeniowa, nadała pewną intencję i nadała tą powagę jakby na tej sytuacji, z której tak naprawdę powstaliśmy my. Każdy z nas, moi drodzy, każdy, kto z was teraz słucha tego podcastu. Także ważną lekcją również jest to, żebyśmy nie bagatelizowali tego, że jednak finalnie nasi rodzice spotkali się i przyprowadzili nas tutaj na tą planetę. Do tego, jak mawiał Roman, warsztatu ziemskiego. Tak jak Romana rodzice tutaj w tej historii, okazuje się, że niby to był taki właśnie wyjątkowy splot wydarzeń, tak samo nasi rodzice. Jeżeli byście mieli taką możliwość, jeżeli wasi rodzice jeszcze żyją, zapytajcie ich, czy może ich zdarzenia, ich sploty zdarzeń, jakieś dziwne, kwantowe splątanie nie spowodowało właśnie tego, że finalnie się spotkali. Możecie jako ćwiczenie, jako autorefleksję, jako też zagłębianie się w korzenie waszej rodziny, zapytać waszych rodziców, co spowodowało, że się spotkali? Czy były tam jakieś tajemnicze, powiedzmy, okoliczności, bądź też jakieś tajemnicze synchroniczności, które wydarzając się właśnie spowodowały, że wasi rodzice się spotkali? Dzięki temu możemy też odkrywać taką magię naszej rodziny, która przyprowadziła nas tutaj na tą planetę. To jest też takie lekkie i wzniosłe, ponieważ dzięki odkrywaniu takich szczegółów o naszych rodzinach, szczególnie o naszych rodzicach, możemy poczuć taką lekkość. Możemy też poczuć to, że my jesteśmy ważni tutaj na tej planecie. Że nie przyszliśmy tylko przypadkowo jako kolejna istota tutaj na planecie Ziemia. Że jesteśmy tutaj ważną postacią, ważnym elementem całej układanki, która przychodzi również nie z przypadkowych powodów. I nasi rodzice na pewno mieli jakiś nieprzypadkowy powód, że przyprowadzili nas tutaj na tą planetę. I z tej historii rodziców Romana również wynika trzeci aspekt, czyli to, abyśmy byli wdzięczni naszym rodzicom. I wiem, że czasami może to być już wyświechtana jakby śpiewka w dzisiejszym świecie, że trzeba być wdzięcznym naszym rodzicom niezależnie jacy byli za to, że nas przyprowadzili tutaj na tą planetę. Ale jednak ja będę kibicował temu, ponieważ właśnie dochodzenie do tego wewnętrznie oczywiście, że nasi rodzice przyprowadzili nas tutaj nie bez powodu i wchodzenie w to pole wdzięczności, uwierzcie mi moi drodzy, jest to bardzo uwalniające od różnego rodzaju przekonań, koncepcji, idei, które dotyczą naszych rodziców właśnie. Także ta historia Romana i jego rodziców jest niesamowitym przykładem i symbolem, dlatego abyśmy my mogli popatrzeć dzisiaj na naszych rodziców i na naszą też linię rodu, ale w szczególności na naszych rodziców z poziomu wdzięczności. Z poziomu wdzięczności za to, że ich akt miłości przyprowadził nas tutaj na planetę. Za chwilę wracamy do tematu, ale najpierw coś, co idealnie wpisuje się w to, o czym dziś mówimy. Jeśli interesuje Cię to, co naprawdę dzieje się za kulisami światowych wydarzeń, mam dla Ciebie książkę od partnera tego odcinka, od wydawnictwa Illuminatio. Robert Kennedy Jr., autor bestsellera Prawdziwy Antony Fauci, powraca z kolejną petardą. Ukryta prawda o Wuhan. To jedno z najbardziej szczegółowych śledztw dziennikarskich XXI wieku. Od tajnych laboratoriów Wuhan aż po globalne mechanizmy cenzury i przemysł farmaceutyczny. Bez teorii spiskowych, za to z faktami, publikacjami naukowymi i źródłami rządowymi, których akurat w tej potężnej książce, moi drodzy, jest ponad 200 stron przypisów. Standardowo dla wszystkich słuchaczy Each One Teach One wydawnictwo Illuminatio przygotowało kod rabatowy. Dzięki niemu otrzymujecie 20% zniżki na cały katalog wydawnictwa, natomiast ja otrzymuję wsparcie od Illuminatio. Kod nazywa się E1T1 i jest już aktywny. Możecie z niego korzystać na stronie wydawnictwa Illuminatio. Link znajdziecie w opisie pod tym filmem, a my wracamy już do odcinka. I teraz wchodzimy w kolejny fragment wywiadu z Romanem, w którym Roman opowiedział właśnie a propos synchroniczności o pewnym zdarzeniu z jego życia.
przebłysk nastąpił po tym, jak ja wyszedłem z więzienia w NRD. Ja siedziałem kiedyś 2 lata w więzieniu NRD. To były lata 70., początek lat 70. I po wyjściu z więzienia duch, który mnie prowadzi, ja jestem tego pewien i dobrze mnie prowadzi, inaczej bym zwariował już dawno, doszedłem do tego, że zaciekawiłem się ufologią. I ja po tym NRD, zgłodniały jakąś wiedzą, po płukaniu mózgu w NRD, że bez komunizmu żyć się nie da, w socjalizmie jest o wiele lepiej, nikt nie tłumaczył, co jest lepiej, ale wierzono tam tak. Ja widziałem ludzi, którzy naprawdę wypłukano im mózgi i chcieli odsiedzieć do końca rzekomo słuszną karę i zostać w NRD i działać, prawda, w szeregach partii i tak dalej. I czasem się tak zdarzało, że jak już właśnie go wypuszczono, właśnie spadł mur. I nagle człowiek bez przysłowionego nocnika został w życiu i takie izmy do dzisiaj już na mnie nie działają, bo widziałem, jak ludzie kończą przez różne izmy czasem. Jak się zapalają, jak się dają wciągnąć w takie różne ideologie rzekomo, które są nielogiczne i później się oczarowują najpierw tym, a później trzeba się rozczarować. Mówiąc o psychoterapii, pacjent w chwili, kiedy się rozczarowuje, to robi już pierwszy krok w kierunku zdrowia. Rozczarowanie prowadzi do realności z powrotem. No więc ja zacząłem się budzić wtedy, kiedy pewnego wieczora pojechałem do znajomego we Frankfurcie nad Menem, mieszkałem wtedy, to był z Polski facet, myśmy mieli coś tam razem zrobić. On właśnie wrócił z podróży, poszedł się opłukać i ogolić. Ja siedziałem z jego żoną i patrzałem w telewizor. W telewizji po raz pierwszy w życiu zobaczyłem po niemiecku na dodatek, już rozumiałem trochę, ale to był temat, że nie znałem pewnych pojęć. I to był program o UFO. Wysłano dziennikarza z ZDF, telewizji niemieckiej, z Mainzu i kamerzystę. Oni mieli jeździć po Stanach Zjednoczonych, po Kanadzie, a później po Ameryce Południowej i odwiedzać tych wszystkich ludzi, którzy twierdzili w owym czasie, że mają albo kontakt telepatyczny, albo bezpośredni, jak to się dziś nazywa, 3. stopnia, jak uczył dr Allen Hynek. I oni mieli po skończonych wywiadach, tak jak my teraz robimy, to szło na kasetę i wysyłali to do Niemiec, do Mainzu i tak miała powstać cała seria takich rozmów. Ja nie bardzo rozumiałem, na czym to polega, z kim oni rozmawiają, ale po pewnym czasie zrozumiałem, że z gwiazd przylatują ludzie na Ziemię i że to się działo już w ciągu tysięcy minionych lat, tylko o tym się nie mówi, bo są jacyś ludzie na świecie, że nie chcą, żebyśmy wierzyli w to, żebyśmy pamiętali, kim my naprawdę jesteśmy. Więc ja nie bardzo wiedziałem, co mam pamiętać, kim ja jestem, bo ja siedziałem tu i wiedziałem, kim ja jestem, że to jestem ja. Prawda? Człowiek w takim stanie świadomości utożsamia się ze swoim ciałem, ze swoim imieniem, ze swoim nazwiskiem, z dowodem tożsamości. Prawda? Utożsamia się z tym wszystkim, z tym oprogramowaniem, kto ty jesteś, Polak mały i tak dalej. Prawda? Chorągiewka, biało-czerwona i to wszystkie rzeczy w tobie są, więc ja nie bardzo mogłem nagle zrozumieć, o czym oni tu mówią. Mój kolega tymczasem wyszedł z łazienki i mówi, co to za bzdury są, trzeba, bo myśmy mieli jakiś biznes i załatwić. Ja mu mówię, o co tu chodzi, no to kolega do mnie powie, a można z nimi robić dobre interesy. Także
Tak się zaczęło moje budzenie i później poszedłem w kierunku, później się zjawiła parapsychologia. Nie szukałem, to się zjawiało w moim życiu. Parapsychologia, na przykład wchodzę do biblioteki, nie do biblioteki, do sklepu z książkami, chciałem sobie coś kupić i potknąłem się o książkę, która leżała pod działem parapsychologia. Poszedłem do biblioteki, chciałem coś tam znaleźć, jedna z książek była tak, że wszystkie stoją pionowo, a jedna poziomo. Ja nie wiem dlaczego, wyjąłem tą poziomo, patrzę, Louise Hay, wiesz, takie rzeczy, to no to i czujesz, że chcesz to przeczytać, albo otwierasz na jakiejś stronie i to, co tam jest napisane teraz, tutaj, w tej świętej teraźniejszości, to jest to, albo miałeś jakieś pytanie już od paru dni, albo od rana, otwierasz i jest odpowiedź. Ale jeszcze ciągle nie jesteś zbudzony. Jeszcze ciągle jesteś prowadzony, ale jeszcze ciągle nie wiesz dokąd. Albo nawet nie wiesz, że jesteś prowadzony. Nie wiesz nic o podświadomości, o nadświadomości, o świadomości. Nadal myślisz, że jesteś człowiekiem. Nazywasz się Roman Nacht, urodzonym w Polsce, wychowanym tu, teraz byłem tu, teraz siedziałem tam, teraz to, teraz trzeba robić tamto, to oprogramowanie, jestem mężczyzną, muszę być człowiekiem sukcesu, wiesz, te wszystkie programy z ciebie wychodzą. Oczywiście chcesz mieć Mercedesa, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No i w tym świecie zaczynasz nagle myśleć o UFO, o parapsychologii. I tak kroczek po kroczku, powoli, kropelka po kropelce zaczynasz dochodzić do pewnych rzeczy, że zaczynasz rozumieć, że to, co tu się dzieje dookoła, to nie jest dokładnie to, co myślałeś jeszcze wczoraj. Ale świat idzie do przodu, ciągle jakaś wojna, ciągle jakiś konflikt, ciągle coś od nowa, aż pewnego dnia się zastanawiasz, dlaczego to się nie kończy. No i wtedy, jak transmitujesz to pytanie, to po jakimś czasie dochodzi ci odpowiedź, bo oni nie chcą przestać i skończyć, bo z tego konfliktu się żyje fajnie pewnym ludziom. No tak. Czy fajnie to jest według nich? Czy to jest zdrowo? To jest inna sprawa, bardzo niezdrowo. Tylko chorzy ludzie mogą tak prowadzić świat. W tym fragmencie Roman pięknie, symbolicznie pokazuje nam, co się dzieje w momencie transformującym nas jako ludzi. Tak jak Roman miał w tej historii właśnie doświadczenie, gdzie oglądał jakiś program w telewizji, właśnie tej znienawidzonej telewizji przez też wielu ludzi ze środowisk alternatywnych, ale jednak w telewizji obejrzał program o UFO. I niby wydarzyło się to w jakichś losowych okolicznościach, a jednak miało to tak potężny wpływ na życie Romana, na jego późniejsze życie, że no właśnie, czasami nawet tak prozaiczne sytuacje, jak siąść przed telewizorem i obejrzeć coś w telewizji, czy może to być spotkanie z kimś, czy może to być jedno zdanie, czy może to być jedna książka, jeden film, jeden podcast, albo nawet jeden zachwyt czymś, na przykład jakimś pięknem natury, może doprowadzić nas na różne etapy naszego rozwoju, może nas wykoleić z tego, gdzie byliśmy do tej pory. I tak jak z tej historii Romana wynika, że Roman do tego momentu gdzieś tam operował w różnych miejscach. Był też jakby trochę po tym okresie więzienia, gdzie siedział w NRD i poszukiwał. Czuł, że czegoś poszukiwał. I tak samo my, moi drodzy, wielokrotnie czujemy się, że poszukujemy czegoś, że jesteśmy na jakimś rozdrożu, że czujemy wewnętrznie, że jeszcze nie wiemy, co moglibyśmy robić, gdzie moglibyśmy to robić. I to jest przepiękna lekcja od Romana. Nie zatrzymujmy się w momencie, kiedy nie wiemy, albo kiedy miesiącami, a niekiedy nawet latami szukamy czegoś, w czym moglibyśmy się odnaleźć, co mogłoby być jakąś taką naszą niszą, w którą moglibyśmy wejść. Roman też nie był nastawiony właśnie na to, że będzie eksplorował temat UFO albo temat pozaziemskich cywilizacji. A jednak moment, w którym usiadł wtedy u tego przyjaciela na kanapie i obejrzał ten film, właśnie ten jeden moment coś w nim jakby zmienił. Gdzieś jego świadomość przeskoczyła z jednej prawdopodobnie linii czasowej na zupełnie inną.
I to jest cudowna lekcja dla nas, moi drodzy. Przyjmujmy takie założenie, że takie rzeczy mogą wydarzyć się również nam. Szczególnie w momentach, kiedy właśnie jesteśmy w jakiejś kropce. Kiedy czujemy, że kurczę, coś tu nie idzie. Czujemy wewnętrznie, że gdzieś moglibyśmy przeskoczyć. Jeszcze nie wiemy, jak to zrobić. I co było tutaj ważne u Romana? To, że w jakiś sposób był on trochę taką czystą kartką. Bo po tym wyjściu z więzienia w NRD nagle mu się pewne jego schematy życiowe, schematy myślowe, przekonania, trochę mu się to wszystko rozjechało, że tak powiem. I nagle z poziomu takiej czystej kartki on siada na kanapie u tego człowieka i ogląda film dokumentalny o UFO. To jest oczywiście punktem zwrotnym w jego życiu, natomiast właśnie płynie z tego lekcja dla nas. Obserwujmy, moi drodzy, co się wydarza w naszych życiach i czasami może się to wydarzyć w najmniej spodziewanych okolicznościach, wręcz losowych. A z takiego jednego doświadczenia, jak właśnie wtedy miał Roman, może wydarzyć się później całe takie domino, bo jak już popychamy jeden klocek i one zaczynają nagle lecieć dalej, zaczyna się pewne domino synchroniczności. I właśnie potem Roman po obejrzeniu tego filmu dokumentalnego nagle doświadcza synchroniczności ze zdobywaniem pewnych książek. Nagle ta wiedza pojawia mu się. I to jest również bardzo ważna lekcja, ta dobra wieść, że kiedy zaczniemy odblokowywać pomału pewne potencjały, nagle zaczynają nam pewne rzeczy wskakiwać na odpowiednie tory. I te rzeczy bardzo często wskakują bezwysiłkowo. I jestem przekonany, moi drodzy, że wielokrotnie tego doświadczyliście w swoich życiach. I jak to ładnie Roman ujął, ciągle jesteś prowadzony, ale jeszcze nie wiesz, że jesteś ciągle prowadzony. Tak kroczek po kroczku, kropelka po kropelce zaczynasz dochodzić do pewnych rzeczy. Bardzo dobitnie pokazał Roman tutaj, że właśnie krok po kroku, kropelka po kropelce, ta nasza świadomość wchodzi na odpowiednie tory i w zasadzie ona tylko i wyłącznie sobie uzmysławia, że zawsze była prowadzona. Myślę, że właśnie Roman chciał tutaj tak głęboką lekcję przekazać nam wszystkim. Także moi drodzy, nie poddawajcie się właśnie w dążeniu do tego prowadzenia, do tego jakby poczucia, że jest się prowadzonym, bo nawet najbardziej losowa sytuacja może to wzbudzić w nas, a jeżeli już poczujemy to wzbudzenie, to już będziemy wiedzieli, gdzie nastawić, jak to mawiał też Roman, anteny, a wiemy, że nastawiamy je do wewnątrz i rozpoznajemy tam w sobie pewne rzeczy. Partnerem odcinka jest wydawnictwo Illuminatio, które promuje nie tylko czytelnictwo, ale przede wszystkim tematykę duchowości, ezoteryki oraz samoświadomości. Skorzystaj z kodu o nazwie E1T1, aby uzyskać 20% rabatu. Każda zamówiona książka z kodem rabatowym przyczynia się do wsparcia kanału Each One Teach One. Link do katalogu wydawnictwa Illuminatio znajdziecie w opisie pod filmem. A teraz wracamy do podcastu. I z tej historii Romana płynie również bardzo ważna informacja na temat naszej uważności. Wiemy, że gdzie płynie nasza uważność i nasza atencja, tam płynie nasza energia. To już jest znane każdemu dzisiaj. Dlatego pamiętajmy o tym, że ta nasza uważność w jakiś sposób jest kierowana przez nas samych. Ona jest tylko i wyłącznie przyciągana przez świat zewnętrzny jakimiś bodźcami, jakimiś obrazami, które nam się wyświetlają, czymś, kto coś do nas powie, jakimiś właśnie dźwiękami, zapachami i tak dalej. Nasza atencja jest tylko przyciągana w tamtym kierunku, ale nie oznacza to, że od razu musimy za tym podążać. Często za tym podążamy, ale znowu, nawet jak podążymy za czymś, mamy wolny wybór. Możemy sobie powiedzieć, to jest dobre dla mnie, idę tam i chcę to eksplorować. Czuję, że to pomaga w rozwoju mojej samoświadomości. I zauważając takie, powiedzmy, schematy, które nam się przytrafiają, właśnie w tym, gdzie kierujemy naszą atencję, możemy się uwolnić od tego, że tak jak Roman, nie będziemy chcieli już na siłę szukać tego. Bo zauważcie, że Roman, kiedy odnalazł pewne rzeczy, tak jak sam wspomniał, te rzeczy zaczęły mu po prostu same się podsuwać. I to samo jest z naszą atencją i z naszą uwagą. Kiedy już rozpoznamy, gdzie nasza uwaga jest kierowana i jakie mamy z tego rezultaty, zaczniemy sami naturalnie przyciągać do siebie po prostu dobre treści. I w tym pierwszym odcinku serii Dobre wieści wiecznie żywe to już wszystko.
W kolejnych odcinkach tej serii będę znowu rozkodowywał kolejne fragmenty wywiadów, które zrobiliśmy razem z Romanem i będziemy się zagłębiać w to, aby mieć odniesienie do dzisiejszego współczesnego świata. Będą również tutaj treści nie tylko z podcastów, które nagrałem z Romanem, ale również postaram się wyciągnąć fajne perełki z jego książek, czyli po prostu z jego publikacji, które Roman zostawił po sobie tutaj dla nas wszystkich, moi drodzy. Zatem zamykam ten pierwszy odcinek serii takim pytaniem dla was. Skoro, tak jak Roman miał w swojej sytuacji to, że nagle coś mu się pojawiło i coś mu nagle przeskoczyło i zaskoczyło wręcz i pomyślał sobie, kurczę, to jest ten temat, który chcę eksplorować dalej. Tam muszę iść. I nagle zaczęły mu się otwierać jakieś ścieżki. Czy wy, moi drodzy, mieliście takie zdarzenie w swoim życiu? Napiszcie w komentarzach, czy przytrafiło wam się coś takiego. Jeżeli tak, to jeżeli możecie podzielić się oczywiście, napiszcie, w jakich okolicznościach to się wydarzyło i co potem wydarzyło się w waszym życiu. Jakie sytuacje, jakich ludzi zaczęliście przyciągać do siebie. Czy jest to możliwe? Czy jest to zasobne dla was? Bo może było to niezasobne dla was. To też jest taka opcja, jest taka możliwość. Dlatego dajcie znaka w komentarzach. No i myślę, że ta seria będzie naprawdę ciekawa dla nas wszystkich, kochani. Ja po prostu aż się cieszę na to, że mogę z powrotem znowu zagłębić się, no nie powiem, że w nauki, ale w sugestie Romana Nachta, które zostawił tutaj po sobie na naszej wspaniałej planecie Ziemia. A zatem do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Dobre wieści wiecznie żywe. Each one, teach one.